Proszę Państwa, witam serdecznie po długiej przerwie na kanale Mymrze. Na ten odcinek chciał zaprosić Jakub Wolny. Witam serdecznie, zapraszam wszystkich tutaj na kanał Wiktora Pętali. Zachęcam wszystkich do subskrypcji, zostawienia lajka oraz dzwoneczka. No, Co to jest ten Mymrze? tyśże, onże, Zachęcam serdecznie, jest to jeden z lepszych kanałów o skokach narciarskich. najlepszy. Najlepszy? No nie ma drugiego takiego. Nie ma drugiego takiego, więc jakby jest na podium. Jest wysoko, proszę Państwa. Ja chciałem tylko Paweł dodać będzie od siebie, skakał. że to jest nieprawda, że jest tylko taki kanał, bo jest jeszcze jeden taki kanał Wiktora Kwiatkowskiego również. Chłopie, kurwa, ty nawet chłopie nie wiesz, że on jest na jakimś TikToku i Instagramie, jakichś gównianych portalach, a ja robię pełnometrażowe filmy na YouTube'a. Przepraszam bardzo, w takim razie polecam Wiktora Pękala. Ha, ma się ten talent. Pierwszy raz po Oberstdorfie i Garmisch i potem Szczyrku, ale zawodach. To mamy pierwszy trening w ogóle taki, że hej, więc będzie fajnie i loty narciarskie zbliżają się, jutro wyjeżdżam, a dzisiaj, proszę Państwa, czyli jak dodaję ten film, to wtedy już dojechałem pewnie do Oberstdorfu i walczymy o 232,5 metra, ale jak skoczę 200 też będzie fajnie, nie? Wyśmiał mnie. Tak jest. Nie, liczę na Ciebie i liczę, że Wiktor skoczy w tym roku 200 metrów. Dzięki, Kuba. Pozdrawiam serdecznie. Dobra, ze mną młody i utalentowany Karol Pieczarka. Karol, no co powiesz o warunkach, jakie dzisiaj panują na skoczni narciarskiej skali, te w Szczyrku? Moim zdaniem warunki są olimpijskie, tak samo jak pewne inne sprawy. Widzimy sztab trenerski reprezentacji Polski. Panoszy się po całej skoczni, obserwują, przyjechali specjalnie dla mnie, żeby popatrzeć jak skaczę. Jeszcze chyba powołanie dostaniesz na Mistrzostwa Chyba. Świata w lotach. Już dostałem. No ale jeszcze cię zmienią na skład, na reprezentację. Na drużynówkę by mogli. No. Że on nie umie skakać. Tak nie do końca umie, nie? Na dwie nogi. Kiepsko. Muszę zobaczyć, jak się dzisiaj ubrał Krzysztof Arkadiusz Biegun. Czy na czerwono, czy na czarno. Na czarno. Fickowski! Takim skokiem 200 nie pęknie. No nie pęknie gdzieś. Na czerwono będzie. Czerwona się schyla tam, No to... jest pierwszy na dole. Więc proszę Państwa, zaryzykuję dla Was. No normalnie pierwszy raz taki trening w końcu, no przez te perypetie, prawda, plecy trochę bolały, dalej trochę bolą, nie jest tak perfekcyjnie, ale mimo wszystko trzeba sobie skoczyć przed lotami narciarskimi, no bo no długo nie skakałem i zobaczymy, ile skoków zrobię. No nie chcę za dużo ładować, żeby się nie zmęczyć przez przypadek, żeby wyjechać wyświeżonym, wypoczętym. No i plecy też doprowadzić. Dzisiaj legnę sobie na macie takiej z kolcami, żeby mi było lepiej w plecki. No i wtedy co? Walczymy, ale na skoczni jak już się siedzi na belce, to tego bólu się nie czuje, bo jakaś tam adrenalinka, prawda, i takie rzeczy. Więc proszę Państwa, zapraszam na odcinek ze skokami narciarskimi w Szczyrku przy pięknej pogodzie. Ciśnie trochę z tyłu, ale to nic. Powiedzcie mi, towarzysze, nagrywa mi się? Z przodu widzisz się? Nagrywa się, z przodu się widzę się. No to się nagrywa się. Przepraszam. Siema. Pieczar, są ty 16. Kolego! Se lepiej uważaj, dobre? Co, idziesz, Kuba, teraz? Krzysiek! Ja pierdzielę, chyba troszkę za wcześnie zacząłem lądować.
Bez tej kamery 5 metrów dalej zaleci. Nie! Moi widzowie muszą widzieć, co się dzieje na skoczni. Kurde, chyba dobrze. Dzień kurczę nie kończy. Serio mówię. Czekam na pękusa, tam pękala na górze jest, nie? Pęki? Nie ma pękali. Jest pękus. Ja ci muszę zdjąć. A widzi pan. Proszę Państwa, ja nie chciałem zapeszać wcześniej, nie chciałem zdradzać moich misternych planów, bo to różnie by wyszło, jakbym to powiedział przed. Różnie by mogło wyjść. Natomiast zamysł był taki, że jak skoczę dobrze, płynnie, stabilnie i fajnie, to mi wystarczy jeden skok, bo nie chcę nic po drodze spieprzyć, bo taki to jest dziwny sport. I ja też sobie sam decyduję, co robić i jak robić, więc zdecydowałem, że jeden skok, jak będzie dobry, to kończę. No i co? No jest dobry, stabilny. Naprawdę dobrze się czuję przed tymi lotami. Tylko długo nie skakałem i potrzebowałem dawki przypominającej skoków narciarskich. No i dzisiaj zaserwowałem sobie tę dawkę przypominającą i naprawdę taki fajny skok wyszedł. Nie licząc tam drugiej fazy na samym dole, a coś tam jakby za wcześnie zacząłem, bo w sumie no jakoś tak wyszło, ale generalnie to czuję się po prostu dobrze, nie chcąc dalej zapeszać. No i generalnie nie będę o tym mówił, że jest dobrze przez kilka zdań, ale coś zaraz jeszcze powiem. Włączam nagrywanie, bo zaraz pewnie Kuba Wolny będzie się ze mnie śmiał. Coś kończyć? Ja mówiłem? No. Forma. Czemu po jednym skoku tylko? No bo jestem przygotowany na loty, hopie. Mi wystarczył jeden skok, żeby się utwierdzić w tym, że jest dobrze. A u Ciebie, Jakub, jak dyspozycje? Chcesz To fajnie skoczyłem, naprawdę. Teraz trochę jako tak? usztywniłem gana trochę. Troszkę gorzej. Ale w sumie Ale kibice Cię dawno nie widzieli. No to... serdecznie pozdrawiam serdecznie. Dobra, idę sobie. Miłej zabawy. No i proszę Państwa, ja to się znam na skokach narciarskich. No, mówiłem, że tak będzie, no ale to nic dziwnego, bo to jest trochę śmieszne i strasznie się śmiesznie czuję z tym, że przyszedłem na jeden skok, ta rozgrzewka i to wszystko trwało dłużej niż to, żeby się przebrać, wyjechać do góry i skoczyć. Ale generalnie, nie no, to, że czuję te plecy, to w sumie nie jest taki czynnik. Jakbym źle skakał, to bym poszedł jeszcze skoczyć. Ale to też jest fakt, że naprawdę czuję i muszę trochę je przygotować, kurczę, do tego maratonu trochę, bo będziemy 4 dni skakać w Oberstdorfie. No i pierwszego filmu możecie się spodziewać w sobotę o 18:00. Myślę, że do tego czasu mi się spokojnie uda zmontować przyjazd i może pierwszy skok, mam nadzieję, że od pierwszego będę mógł z kamerką, bo w zeszłym roku już jeszcze nie mogłem. W tym roku będę próbował skakać już od pierwszego z kamerką, jeśli mi jury pozwoli, bo to jury się zawsze na to musi zgodzić, ale loty narciarskie to jest co innego. No i cóż, proszę Państwa, no, o, daleki skok. No i na tych lotach narciarskich czuję się dobrze przygotowany. Jak nigdy, dawno nie byłem tak dobrze w ogóle przygotowany do skoków. Wiadomo, przed skokami też nie ma co mówić, nie ma co zapeszać, bo tam jak psychika troszeczkę inaczej podziała, to też jakby różne rzeczy się mogą dziać, bo wiem, że też wcześniej też chyba się czułem dobrze przygotowany, a później trochę psychika gdzieś tam nie dojeżdżała na górze, bo to jest naprawdę nieprosta sprawa, ale w tym roku właśnie też głowa, tak mi się wydaje na ten moment, że jest dobrze i jadę tam w miarę pewny, pewny jadę po prostu, na ten moment jest dobrze, ale tak jak mówię, tam często dopiero jak się gdzieś wyjedzie do góry, to główka zaczyna mocno pracować, zaczyna się trochę czasem za dużo myśleć. Klucz w tym, proszę Państwa, ażeby te myśli wyciszyć, żeby było dobrze, po prostu i skoczyć taki skok jak skoczyłem tutaj, nie było okazji, żeby skoczyć na dużej skoczni, ale była okazja na szczęście w Szczyrku, no śnieg nam dopisuje, mamy dobre warunki do skakania, proszę Państwa, więc to jest dobra informacja. No i liczymy na to, że takie warunki się utrzymają, jest zimno, no i dobrze, pani kierowniczko, panie kierowniku, bo jak jest zima, to musi być zimno i liczymy na to, że powietrze będzie zimne, ale serce rozgrzane do walki o 200 metrów w Oberstdorfie. Oby to poszło, oby to pykło, proszę Państwa, będziemy walczyć. No i cóż, serdecznie pozdrawiam, trzymajcie się, proszę Państwa, cześć.